i akcesoria w sklepie stacjonarnym czy w sklepie internetowym. Nie jest to taki do końca jednoznaczny wybór. Nie jest tak, że któryś rodzaj zakupów będzie lepszy od drugiego w każdej sytuacji. Także ja się nad tym pozastanawiam, liczę też na Wasze komentarze. I zacznę od rowerów. Kupując rower w sklepie stacjonarnym, oczywista sprawa, możemy sobie rower obejrzeć, dotknąć, przymierzyć, wybrać kilka rodzajów ram, zobaczyć, który ten rozmiar ramy będzie nam lepiej pasował, zobaczyć sobie kilka różnych modeli, przejść się po kilku sklepach, zobaczyć jakie rowery, jaką ofertę przygotowały nam różne sklepy, więc możemy fizycznie taki rower pomacać i wybrać sobie taki, który będzie nam pasował, zrobić krótką jakąś jazdę próbną, chociażby po sklepie. Możemy się również doradzić od lepiej czy gorzej poinformowanego i wyszkolonego pracownika, który rower byłby dla nas lepszy. Oczywiście tutaj pierwsza pułapka, jaka może nas spotkać, jest taka, że w każdym sklepie możemy słyszeć co innego. Znaczy, to jest oczywista sprawa, że każdy sprzedający będzie zachwalał tego typu rowery, czy tego producenta, jaki ma w sklepie. I gdybym ja dostawał złotówkę za każdą wiadomość od Was, jaką dostałem, słuchaj, bo mi w sklepie ktoś powiedział, że na przykład ramy Crossa są słabe i pękają, no to ja już byłbym bogaty. Z tego względu, że jeżeli tylko staracie się kupić jakiś markowy rower o dobrej renomie, to tutaj raczej producentom rzadko zdarzają się sytuacje, żeby sprzedawali jakieś trefne ramy, jakieś trefne komponenty. Oczywiście jak wszędzie może się coś takiego zdarzyć, że wyszła jakaś wadliwa seria, ale jeżeli jest to tylko markowy produkt, to później z chociażby uwzględnieniem reklamacji nie będzie problemu. I zazwyczaj jest tak, że im rower jest popularniejszy, czy im producent jest popularniejszy, tym tych reklamacji też procentowo może być tyle samo, ale ilościowo będzie więcej niż u tych mniej znanych producentów. I kupując w sklepie stacjonarnym dostajemy już gotowy rower, złożony, skręcony, często już po przeglądzie, wyregulowany. Oczywiście później warto po 200-300 km podjechać jeszcze na tak zwany przegląd zerowy, czyli na dokładne podregulowanie, dokręcenie jeszcze wszystkich śrub, które mogły się poluzować podczas tych pierwszych kilometrów, no ale mamy tutaj to, że dostajemy rower gotowy. Sklep też jest, jeżeli kupujemy gdzieś blisko, no to mamy też już od razu blisko serwis. Jeżeli jest to jakiś autoryzowany serwis, wtedy nie będzie problemu z uwzględnieniem chociażby gwarancji. Natomiast jeżeli chodzi o sklepy internetowe, tutaj na początek jedna sprawa. Większość sklepów internetowych, które sprzedają rowery, tak czy owak mają sklep stacjonarny, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby handlować rowerami gdzieś z mieszkania w bloku, czy z jakiejś, nie wiem, magazynu, gdzieś na odludziu. Więc zazwyczaj, jeżeli jakiś sklep ma swoją ofertę w internecie, ma również sklep stacjonarny, do którego można normalnie podjechać, zapoznać się z ich ofertą. No ale niestety wadą zakupów przez internet rowerów jest to, że nie możemy się do roweru przysiąść, nie możemy sprawdzić rozmiaru ramy, zobaczyć, czy w ogóle rower nam pasuje. Jeżeli wysyłamy jakieś zapytania, no to pracownik zazwyczaj odpisuje, ale może to też trochę potrwać, więc zbieranie tych informacji o danym rowerze może trochę potrwać. Oczywiście, czy kupując przez internet, czy kupując w sklepie stacjonarnym, warto jeszcze wcześniej poczytać w internecie, poczytać testy, poczytać opinie na forach, więc niezależnie od tego, gdzie będziemy kupowali. A rower, który dostaniemy podczas zakupów internetowych, przyjdzie do nas w pudle, nie będzie skręcony, trzeba będzie przykręcić przednie koło, lekko podregulować przyrzutki, dokręcić kierownicę, ogólnie przeprowadzić te czynności serwisowe, które w sklepie stacjonarnym nas w zasadzie nie będą interesowały. Jeżeli macie do tego dryg, wiecie jak złożyć rower, to tutaj nie będzie żadnego problemu. Osoby, które nie są zaznajomione ze składaniem rowerów, też teoretycznie nie powinny mieć takiego problemu, bo to nie potrzeba tam umiejętności, które wykraczają dalej niż użycie klucza imbusowego, ale jednak nie każdy jest w stanie sobie z tym poradzić i woli jednak kupić w sklepie stacjonarnym, gdzie będzie miał rower gotowy. Natomiast olbrzymią zaletą sklepów internetowych jest to, że możemy sobie w bardzo łatwy sposób porównać ceny w wielu sklepach. Z całej Polski możemy zebrać oferty, czy z Ceneo, czy z Allegro, czy z Google i popatrzeć, jak się ta cena takiego roweru ma do tego, co oferuje na przykład nasz lokalny sklep stacjonarny. I tutaj oczywiście warto poznać cenę, nawet jeżeli chcecie kupić w sklepie stacjonarnym, poznać cenę internetową, wybrać się do sklepu
i próbować negocjować, ponieważ tutaj argument tego typu, że no tak, no w internecie jest taniej, no ale my tutaj mamy koszty, mamy sklep i tak dalej, zazwyczaj bardzo łatwo zbić z tego względu, że tak jak mówiłem, sklepy internetowe mają też swoje sklepy stacjonarne, więc to też nie jest tak, że one są pozbawione tych kosztów. Natomiast jak wygląda sprawa z częściami i akcesoriami? Tutaj jest podobnie. Mamy w internecie pełen przekrój części akcesoriów. Możemy sobie wybrać jakiś najtańszy czy najbardziej godny zaufania sklep. Natomiast jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne, tutaj z cenami bywa różnie. I drugi problem, jaki pojawia się przy sklepie stacjonarnym, jest to, że sklepy no oczywiście nie mają wszystkiego, jest to fizycznie niemożliwe, żeby wszystko miały u siebie na stanie. Więc nie będzie tak, że chcemy kupić rękawiczki rowerowe, lampkę, licznik i wejdziemy do sklepu, a sklep będzie miał od najtańszych po najdroższe 10 różnych marek rzeczy. No jest to totalnie nieopłacalne i niemożliwe. W internecie natomiast dostaniemy po prostu wszystko. I ze sklepami stacjonarnymi jest jeszcze ten problem, że no nie wszystko mają na stanie. Często chodzi o takie podstawowe rzeczy. Ja kiedyś miałem ten temat, że potrzebowałem kupić kulki do łożyska do piasty. Poszedłem w Łodzi do 4 czy 5 sklepów. Nikt nie miał kulek. W 6 udało mi się kulki kupić, ale nikt nie miał konusów na przykład. No i musiałem ostatecznie zamówić je przez internet z tego względu, że no, można oczywiście w sklepie stacjonarnym coś zamówić, no ale jeżeli nie chce Wam się po tych sklepach chodzić, albo na przykład macie do sklepu daleko, no to zamawianie czegokolwiek w sklepie stacjonarnym, później czekanie na to, no równie dobrze można zamówić przez internet, zapłacić nawet te koszty wysyłki, ale nie tracimy wtedy tyle czasu i tyle nerwów zachodu, żeby daną część dostać, konkretną, którą chcemy. Natomiast w wielu dyskusjach pojawia się takie stwierdzenie, taki dylemat, że sklepy internetowe zabijają sklepy rowerowe, że niedługo przez te sklepy internetowe nie będzie już żadnego sklepu stacjonarnego, nie będziemy mogli kupić jakiejś właśnie pierdółki, jakiegoś akcesorium gdzieś koło siebie w sklepie rowerowym, no i trzeba będzie wszystko zamawiać przez internet. No i powiem Wam tak, z jednej strony ja się z tym jestem w stanie zgodzić, ale z drugiej strony naprawdę wiele sklepów internetowych, również handlujących akcesoriami, mającymi je w dobrej cenie, ma również sklep stacjonarny. Wygląda to w ten sposób, że sklep, otwierając kanał sprzedaży internetowy, otwiera się na w zasadzie całą Polskę, jeżeli nie cały świat, i dzięki temu jest w stanie więcej sprzedać, wynegocjować niższe ceny u dystrybutorów i wtedy zaoferować też niższą cenę kupującemu. Więc tutaj do mnie ten fakt jakiegoś wspierania sklepu stacjonarnego nie do końca przemawia, no bo jeżeli w sklepie stacjonarnym pobliskim jakaś korba kosztuje, dajmy na to 200 zł, a ja mogę ją kupić przez internet już z wysyłką za 120-140 zł na przykład, no to przyznam szczerze, ja tutaj dylematu nie będę miał, ja jednak wolę zamówić przez internet. Niektóre sklepy stacjonarne też, mam nadzieję, że jest ich coraz mniej i że już niedługo ich nie będzie, mają taką niecną praktykę, że mają inne ceny w sklepie stacjonarnym i inne ceny oferują w sklepie internetowym. I często jest tak, że ktoś zamówi sobie przez internet lampkę za 50 zł, przyjdzie do sklepu, odebrać ją za te 5 dyszek, a w sklepie będzie przy tej lampce wisiała cena na przykład 70 zł. Jest to zdecydowanie nieuczciwe. Oczywiście sprzedający może zrobić jak chce z cenami, ale jest to jednak pewnego rodzaju dyskryminacja i ktoś może poczuć się dotknięty, oszukany, że coś kupi, później sprawdzi w internecie, że mógł w tym samym sklepie kupić to taniej, tylko zamawiając przez internet. Także sklep internetowy czy sklep stacjonarny. Ja proponuję kupować tam, gdzie taniej. Oczywiście w dobrym, zaufanym sklepie, czy stacjonarnym, czy internetowym, najlepiej wybierać duże sklepy z dobrą marką. Niekoniecznie patrzeć na najniższą cenę. Czasami warto dołożyć te kilka procent więcej, a mieć pewność, że na pewno otrzymamy to, co zamówiliśmy, otrzymamy na czas w dobrym stanie. Nie będzie później problemu z gwarancją, czy z reklamowaniem, jeżeli cokolwiek by się złego stało. Natomiast jeżeli kupujecie cokolwiek w sklepie stacjonarnym, warto wcześniej rozeznać się w cenach internetowych i negocjować, nie dać się nabrać na te argumenty, że my mamy sklep, my mamy pracowników, mamy większe koszty. Z tego względu, że tak jak mówiłem, większość sklepów internetowych ma też sklep stacjonarny, z tego względu, żeby zwiększać jednak swoje pole działania i sprzedać więcej. Teraz wydajcie znać w komentarzach, czy kupujecie przez internet, czy w sklepach stacjonarnych, jaka forma zakupów jest dla Was wygodniejsza, na co zwracacie uwagę podczas zakupów. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!